Do startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy. Cześć i czołem, witajcie wszyscy umiłowani w bieganiu. Z tej strony Ultradziku, z podcastu biegowego Do startu Luźni w kroku. Jako że ja jestem mega górolubny, a was, ludzi aktywnych, na pewno ciągnie na szczyt, to dzisiaj zabieramy was w taką biegową podróż po górskich różnych ścieżkach i miejscóweczkach. Czyli gdzie latać, żeby widoki były, ale za bardzo nas nie zmęczyły. A po górskich szlakach i bezdrożach dzisiaj pobiega ze mną Seba Krosny. Cześć. Zwany również w biegowych grupach jako Radosny, tudzież Hans, tak? Dobrze mówię? Hans? No bywa Radosny? I tak. A czemu Radosny? A ciekawe, nie? ciekawe. Ja też nie wiem, ale jedziemy z tym tematem. Bo biega po górach. Mój gość góry ma we krwi. A dlaczegoż? A dlatego, że namiętnie po nich właśnie się wspina, przez nie przebiega i z nich zjeżdża. Wspinaczka, skitury, biegi ultra i inne jakieś takie różne dzikie akcje. Aktualnie też robi kurs przewodnika górskiego, też czego mu życzymy, pewnie zostanie kiedyś goprowcem i będzie nas chronił w górach. Lub nie. Lub nie, na pewno będzie. Jak znam ciebie, to nie odpuścisz. Okej, słuchaj, poruszamy temat dzisiaj dla was o górskich miejscóweczkach, to znaczy spróbujemy wam podać przepis i może jakby nawet na tacy podać fajne miejscówki górskie, które są idealne do pobiegania dla tych początkujących, dla tych bardziej zaawansowanych. No to co? To zaczynamy ten bieg po górach. No, jak najbardziej. Dobra, słuchaj, Seba, Hans, Radosny. No to co? Polecane kierunki dla górskich biegaczy. I to niekoniecznie muszą być te, w których ty byłeś, ale może też o których słyszałeś. Co byś tak bardzo ogólnie polecił? Tym, którzy zaczynają bieganie, może na początku, a później tym bardziej zaawansowanym. Tak, no podstawa to, co jest najważniejsze, to czas dojazdu. Pamiętajcie o tym, że jak biegamy, to nie jesteśmy sami. Cudownie, jak nasz partner biega z nami, tak? Bo wówczas nie tracimy tak dużo z życia naszego wspólnego i naprawdę ta płaszczyzna jest istotna. Naprawdę. Sugerujesz, że jak partner nie biega, to trzeba co zrobić? Nie wymienić go oczywiście, tylko po prostu namówić go na bieganie. Dobra, no jedziemy Niech dalej. tak będzie, bo zupa będzie zasłona, trzeba o tym pamiętać. Natomiast no, dojazd, tak? Krótki dojazd do danej góry i znajoma trasa. Jeżeli mieszkasz tutaj, gdzie nadajemy, czyli na Śląsku, no to ten Beskid Śląski, tak? Beskid Mały Makowski, to są miejsca, w które można wyskoczyć i tam rozpocząć swoją własną przygodę. Natomiast życzę każdemu, żeby się znalazł w tym miejscu właściwie, w którym my jesteśmy, gdzie nie szukamy już tych najprostszych dróg. Oczywiście one są przydatne do treningu, ale do tego, żeby chłonąć góry, tak? Czyli szukamy i ten travel running, żeby zaistniał, tak? Bo wówczas odkrywacie piękno w różnych miejscach. Dokładnie, fajnie to powiedziałeś, właśnie ten travel running. Rozmawialiśmy tu z innym gościem, z Michałem Walczewskim kiedyś o właśnie podróżowaniu, o zwiedzaniu świata, Polski, świata i różnych egzotycznych miejsc przy okazji właśnie maratonów, różnych zawodów, no ale to dla tych zawodów, dla płaskoziemców, czyli nie dla nas. Oczywiście też biegamy czasami takie zawody, chociaż nie wiem, czy ty biegasz? Czasami się zdarza, nawet półmaraton jakiś mam zaliczony, wyobraź sobie. Zresztą zdradzę wam, że w sumie ja i Sebastian też nawet organizujemy takie biegi, także coś tam wiemy o tym. Dobra. No i jakby kontynuując ten temat, to właśnie to jest też piękne, że jakby biegając po górach zaczynamy tych gór szukać, zaczynamy szukać nowych miejscówek, tak. I zaczynamy sobie po prostu organizować te wyjazdy, albo sami, albo właśnie w większej grupie. No, to jest naprawdę piękna sprawa. No, nie jedziesz wtedy, nie wiem, na all inclusive gdzieś, tylko sobie po prostu wybierasz góry, jedziesz, domek masz na 2 dni, bierzesz ekipę, pobiegasz, wyczulujesz się, jest pięknie. Albo nawet na 1 dzień. Tak jest. No i bądźmy dalej, no oczywiście, słuchaj, zaczynasz tą podróż, no to u nas najbliżej wyskoczyć na tą Szyndzielnię, tak? Nie dość, że jest piękny projekt tam prowadzony, duży, piękny tron umieszczony, na którym można zrobić kultowe zdjęcie i wyląduje na każdej tapecie
w domu, Czantoria, albo Skrzyczny. powalczyć jeszcze o tytuł, tak? Króla i królowej Klimczoka, bo taka też konkurencja jest. Można, fantastyczna sprawa, ja zachęcam do udziału w jakichkolwiek akcjach, natomiast po co się zamykać na jedną górę, na jeden szlak, tak? Otwórzmy się, tak? Tych szlaków jest wiele, miejsc pięknych w górach jest wiele. Ja sam kiedyś zamknąłem się na trasie Czantoria, Soszów, ewentualnie Czantoria, jeszcze Stożek, tak? I biegałem po tym samym szlaku tam i z powrotem. On jest fantastyczny, bo ma dużo przewyższenia treningowo, rewelacja. Natomiast jesteś w tym samym miejscu, tak? Dostrzegasz inne rzeczy za każdym razem, ale czegoś brakuje. Co się okazało? Po 5 latach biegania chyba zbiegłem sobie do Nytka. Mówisz, wow, nie? Co tam jest, nie? Jak fajnie, nie? Mała mieścina. Mówię, tak niedaleko Ustronia, powiedzmy po przeciwnej stronie, tak? A zupełnie inny świat. Czechy wiadomo, nie? Ale naprawdę fantastyczne góry po stronie czeskiej. Te szlaki są również fajne i widokowo rewelacyjne, tak? Widać nawet troszkę więcej niżeli z naszej strony. I na pewno ten widok zapiera dech w piersiach. Także warto testować, nie? Samo Skrzyczne, nie? Podbiegniesz na Skrzyczne i powiesz, okej, to już jest fantastyczna sprawa. Zresztą kiedyś wspominaliśmy, nie? To jak się dostać do GoPro, to trzeba pamiętać o tym, że jak już się dostaniesz, to później jest egzamin na przykład, jak szybko wbiegniesz na takie Skrzyczne. O proszę, i ile trzeba mieć, żeby... Chyba, tu nie pamiętam, ale zasadnicza sprawa, gdzie się startuje, bo na przykład podbieg z Ostrego to już jest, wiesz... Nie pamiętam, jaki jest teraz czas. Nie startujesz od podnóża góry, ale ten czas był taki, że ja tam pośmiałem się troszkę, bo chyba musiał być z plecakiem albo z kimś na plecach, żeby się nie dostać, nie spełnić tego kryterium, ale przepraszam za brak skromności w tej chwili. W każdym razie Skrzyczne jest rewelacyjne, skądkolwiek byśmy nie chcieli wbiec, to góra jest fantastyczna, tak? Poza tym tam jest wytyczona trasa huli. Jeżeli już będziemy trochę bardziej doświadczeni, to te 25 czy 26 km, bo tyle ona liczy, możemy obiec całe de facto Skrzyczne, tak? Poczynając od Szczyrku, przez Skrzyczne, Malinowską Skałę, dalej Salmopol i chatę wuja Toma. Fantastyczny szlak w ogóle, także polecam. Tak, to co mówisz, jak najbardziej się zgadzam oczywiście, że to bieganie jest właśnie też piękne po górach, bo nie wiem, skręcimy gdzieś w jakiś szlak, na jakąś ścieżkę, której jeszcze nie znamy i nagle się okazuje, że tam jest magia. Ale też jakby nie do końca, znaczy nie zgodzę się, ale na przykład my tak samo mamy jedną taką standardową jakąś ścieżkę, swoją pętelkę, gdzie właśnie tam podjeżdżamy bliziutko, bo akurat na Śląsku mieszkamy, z Dębowca właśnie przez Szyndzielnię, Klimczok, Bystrą i Kozią Górkę. Ale powiem Ci, że mimo tego, że biegamy tam już od paru lat, prawie tam co sobota treningowo, to praktycznie co miesiąc coś gdzieś tam nowego się o tej trasie dowiadujemy. To czy nie dość, że w ogóle ona nam się nigdy nie nudzi z jednej strony, to z drugiej strony nagle po 2-3 latach biegania okazało się, że my przebiegamy 2 kroki obok, ruin schroniska Magórka Basen, gdzie jest jeszcze w ogóle, cały basen zarysowany, gdzie jest mega historia z tym związana. To było schronisko drewniane i tam stacjonowali Niemcy w czasie wojny. Jak była ofensywa Armii Radzieckiej, to zostało zbombardowane, już nieodbudowane, ale po prostu przechodzisz przez krzaki i nagle widzisz ruiny schroniska i ruiny basenu. Więc Beskiden-Verein tam działa bardzo mocno. Tak, to jest po prostu, odkrywanie też, ale tak jak mówisz, też na nowych ścieżkach to jest super sprawa, bo mega dużo rzeczy się dowiadujesz. Ja gdzieś na przykład na tych szlakach długodystansowych, na szlaku beskidzkim, nie wiem, idziesz, nagle masz po prostu las krzyży, w lesie masz dodatkowy las krzyży z I wojny światowej, który robi mega wrażenie. Jakieś jaskinie czasami gdzieś wpadasz, nie wiem, robiąc szlak sudecki, gdzie wcześniej tam nie byłem, jak zobaczyłem te skalne grzyby, to po prostu wow, nie? Mówię, jakbym się, nie wiem, z Władcy Pierścieni urwał po prostu. To chodzi, i tak jak wymieniasz kolejne pasma górskie i możesz zobaczyć bardzo wiele rzeczy, nie? Słynne ule właśnie, ale to już inna historia. W okolicach Alątka, Zdroju, czy też właśnie cmentarze wojenne z I wojny światowej, które są usiane w całych naszych Beskidach jako pamiątka po I wojnie światowej, fantastyczne memento, tak, chwila, czas nawet na drobne przemyślenia, tak, niektóre cmentarze, zresztą większość z nich, bo tam mamy 10 okręgów, jak ktoś będzie wtajemniczony, to polecam trochę poczytać, fantastyczna sprawa, w ogóle cały oddział powstał na to, żeby cała właśnie jednostka wojskowa, która organizowała
organizowała groby, bo była to akcja dosyć istotna dla Ostro-Węgier po to, żeby te cmentarze budować. Fantastyczna sprawa, gdzie, znaczy no nie fantastyczna sprawa, ale dająca do myślenia. Na tych cmentarzach chowani są zarówno Rosjanie, jak i Austriacy, Węgrzy, Polacy, te osoby, które walczyły nawet po przeciwnych stronach, także warto się tym zainteresować. No i to szczególnie właśnie Beskid Niski, czy też Limanowa, historia, operacja limanowsko-opanowska, także to są fantastyczne sprawy, które dookoła biegowo nas otaczają. Warto się zatrzymać, przemyśleć, tak? Góry stołowe. Zatrzymać, przemyśleć albo porozmawiać też że tak powiem, z lokalesami, też nie wiem, historię Łemków na przykład tam w Wyszadach. Jak byliśmy w jednej tam jakby noclegowni opowiadana przez tam człowieka stamtąd, no po prostu piękne historie, nie? I to jakby i tego nie doświadczyć, nie ruszając się z tej kanapy, nie iść, nie zaczynając biegać, a później nie przechodząc w to bieganie górskie, no możesz tego nie doświadczyć, no bo jednak chodząc troszeczkę mniej tego, może inaczej, trochę mniej tego doświadczysz. To prawda. Także tutaj polecamy. A powiedz mi, masz jakieś porównanie odnośnie takich górskich miejscówek Polska-zagranica? Czy za granicą udało ci się gdzieś tam poharpaganić po górach i możesz powiedzieć tak, tam idźcie, bo tam jest bardzo fajnie. Znaczy ja bym musiał powiedzieć od razu idźcie wszędzie, tak? I poznajcie i wtedy to ocenicie. No, biegaliśmy po Transylwanii, fantastyczne góry, zresztą też Karpaty, także. Czy to było na tym Ultra Drakuli, czy nie? Tak? Dokładnie tam. Marzy mi się. No i polecam bardzo, myślę, że my tam ale tam jest start wrócimy. normalnie spod zamku Drakuli i startuje Drakula, pan hrabia. No, już nawet nie pamiętał, czy startował wtedy z nami, czy nie, wtedy wiesz. Ale nie, jakby startuje cały bieg, tam człowiek przebrany za hrabiego. No, fantastyczny w ogóle bieg, bardzo dobrze zorganizowany, dobrze marketingowo prowadzony. No i górki ładne, takie wiesz, natura sama, nie? Dziewicze, nie? Tak, mieści już powyżej 2000 metrów, także i trzeba się przyzwyczaić, oni mają tak zwany angielski styl, bym powiedział. On nie jest rewelacyjnie oznakowany, to nie jest jak przyjedziecie do nas na DFBG i ślepy by to przebiegł, oczywiście bez urazy dla osób niewidomych, bo to chodzi o trudność oczywiście, Natomiast tam trzeba znać się troszkę już na górach, trzeba obserwować, trzeba mieć trakt, trzeba się troszkę przygotować do tego. Ja sam tam troszkę pobłądziłem, także nie jest to wcale trudne do zrobienia. Alpy, no fantastyczna sprawa, tak? Nie tyle o same widoki, ale o te przewyższenia, no wszystko tam zabiera dech w piersiach, nie? To mówimy za granicą. Miałem tą przyjemność i biegać tutaj w Austrii, miałem przyjemność biegać w Szwajcarii, przepraszam, to nie Szwajcaria, była Francja i Włochy, także no dookoła Mont Blanc to wszystko zabiera w piersiach. Nie? Też marzenie, też jeszcze mi się nie udało tam dotrzeć, no ale jakby wszystko przed nami, wystarczy po prostu zamarzyć i to się samo zadzieje. To prawda, no ale cudze chwalimy, swojego nie znamy. No, same nasze góry są wystarczające. Ale oczywiście, ja tutaj jakby zagadnąłem za granicę, bo jeżeli nas stać, mamy czas, mamy oczywiście środki finansowe i mamy chęci, to jak najbardziej, bo to poszerza też nasze jakby tutaj horyzonty, poszerza spojrzenie, wiesz, jakby szersze na różne aspekty i biegania, na różne widoki, na różne kultury. Ale wracajmy do naszego kochanego grajdołka polskiego, gdzie naprawdę jest mega dużo miejsc polecanych. Nie wiem, jeszcze jakieś konkretne miejsce przychodzi ci do głowy, żeby tak polecić? No zresztą w sumie moglibyśmy jechać pasmami gór od wschodu do zachodu i wszędzie się znajdzie coś fajnego, nie wiem, ale coś takiego, co zapamiętałeś na przykład ze swojego biegania i mówisz, tam musicie to zobaczyć. Tak jak właśnie chociażby te skalne grzyby w górach stołowych, nie wiem, moim zdaniem każdy powinien to zobaczyć, bo tam jest magia. No skalne grzyby to jest jedna z fantastyczniejszych rzeczy, która jest w górach stołowych. Ale nie tylko one. Połoninki w Bieszczadach. No oczywiście, Szczeliniec warto zobaczyć, jeżeli mówimy o stołowe. Tak? Juro Krakowsko-Częstochowska. No widzisz, ja za dużo nie biegałem po Jurze, także więcej ja też za dużo nie biegałem. Tam płasko jest, nie? Także no tak, troszkę nie dał, nie fajnie, jak wstaniesz przed spinaczką. Dla nas trochę za mało górek, nie? Ale jednak też ładnie. Dokładnie, ale no Babia Góra, no każdy to musi zobaczyć. Babia. Tak. I warto ją zwiedzać z każdej strony. Jeżeli nie byłeś od strony Slanej Wody, no to przebiegnij się tam, to jest fantastyczna sprawa. Bardzo pomijane w ogóle mała Babia Góra, także... A też bardzo ładny widok właśnie na tą docelową Babią, tak? Tak, chociaż trzeba się przygotować, bo tam mała Babia Góra jest tak kapryśna, że bywa gorsza niż Diablak, także trzeba uważać, szczególnie zimą.
A na Diablak trzeba się bardzo dobrze przygotować, bo Diablak jest bardzo też kapryśny i jakby tutaj nie wybacza błędów i nieprzygotowania, co chyba większość z nas się, przynajmniej ci, którzy tam biegają, doświadczyła, bo tam się pogoda zmienia, wieje i zimno jest po prostu momentalnie, także tam na pewno, ale to w innym odcinku porozmawiamy tutaj z Sebastianem o bezpieczeństwie właśnie na przykład na Babii. Bieszczady. Bieszczady są piękne też, dziewicze Bieszczady, Połoninki. No ja akurat na Połoninach, powiem szczerze, byłem raz na Głównym Szlaku Beskidzkim. No i akurat była taka mgła, że widziałem tylko mniej więcej metr przed siebie. Także na internecie sobie pooglądałem widoki z Połonin, mimo że w Bieszczadach wiele razy biegałem, ale akurat wszystkie te trasy nie prowadziły przez Połoniny. Dobra, okej. Góry są piękne, można i trzeba je zwiedzać, najlepiej biegowo, co my polecamy. A jakie byś polecił formy właśnie tego zwiedzania? Okej, bo mówimy tu cały czas o bieganiu jakby po górach, ale to może być tak, nie wiem, może to być wypad nocny na górę, może to być 2-3-dniowy wypad z kolegami po schroniskach, może to być przygotowanie i zaliczenie jakiegoś szlaku krótko lub długodystansowego, których mamy dużo. No, możemy tu wymienić najsławniejsze, najbardziej tutaj popularne, czyli Główny Szlak Beskidzki, który ma ponad 500 km, Główny Szlak Sudecki 440 km. Mały Szlak Beskidzki 137. No na przykład właśnie, też robiłem ostatnio, przyszliśmy sobie z żoną, z plecaczkiem, z namiotem. Nie wiem, czy wiesz, że Główny Szlak Sudecki, no pewnie wiesz, no, on nie jest wbrew pozorom drugi, jeżeli chodzi o długość, o najdłuższe szlaki w Polsce, bo jeszcze jest Główny Szlak Karpacki, niedoceniany z Rzeszowa do Grybowa. Niebieski, który to właśnie też idzie tam Bieszczadami. To jest bardzo, bardzo jakby dziewiczy szlak, gorzej oznaczony, czasami się przedzierasz po prostu przez las. W tym roku był taki plan, no niestety mała kontuzja, na razie chyba przesunie mi jakby ten plan na przyszły rok, ale też oczywiście jest to w zasięgu. To i właśnie, to co jest fajne przynajmniej dla nas tu ze Śląska i z naszych pobliskich Beskidów, nowy projekt The Loop, nie wiem czy słyszałeś, Wielka Pętla Beskidzka, około 250 km właśnie po naszych tutaj terenach. Cały czas jest promowana, także również patrzymy na jej przebieg, także także też warto się zainteresować, poczytajcie sobie o tym projekcie, bardzo fajny, tym bardziej jest fajny, że jakby cały ten szlak, te nasze tereny przebiegają w dosyć cywilizowanych terenach, czyli mamy blisko do schronisk, mamy krótkie te odcinki, nie wystawiamy się na jakieś tam dłuższe niebezpieczeństwo, na dłuższe jakieś odcinki bez jakiegoś kontaktu z cywilizacją, nie? Tak, natomiast ja też polecam właściwie, odskoczmy czasami od tego, co jest w standardzie, tak? Odskoczmy od tej szyndzielni, przejedźmy się do Kozów, zobaczyć Kamieniołom chociażby, wytyczmy sobie tam ścieżkę, zobaczmy jak zbudowane są te nasze góry, jak wygląda flisz, nie? Co to jest ten flisz karpacki, czyli to, po czym biegamy, z czego się to wzięło, nie? Dlaczego tutaj jest Beskidy Zachodnie i Wschodnie, gdzie jest ta granica i dlaczego są tak podzielone, jak się zmienia ta roślinność, zobaczmy jak to wygląda i to warto zobaczyć. Oczywiście od razu bym tak powiedział, no nie rzucajmy się od razu na GSB. Jak chcemy się przejść pieszo, nawet pieszo trzeba się do tego przygotować, albo nawet powiedziałbym tym bardziej, bo w tym momencie na tych plecach musimy znieść zdecydowanie więcej. Albo róbmy sobie to etapami, bo bardzo dużo ludzi, wiesz, to nie jest, wiesz, ambicja nas ponosi i musimy to zrobić jakby jednym kawałkiem. Dużo ludzi po prostu sobie robi po dniu, po 2 dni, wiesz, po kawałeczku, tak? Ale też popatrzmy na to, że jak mówimy Główny Szlak Beskidzki, po to właśnie wspomniany Mały Szlak Beskidzki, który uzupełnia te Beskidy, które są pominięte przez GSB, czyli tam Wyspowy, Makowski oraz Mały. Fantastyczna sprawa, cały czas dobre widoki. No, trzeba się nastawić na to, że trzeba schodzić troszkę do miast i poruszać się trochę asfaltowymi drogami, ale znowuż miejsce na wyciszenie, tak? Beskid Makowski niedoceniany, Wyspowy, który teraz myślę, że to jest taki renesans tego Beskid Wyspowy i Gorce, tego Beskidu. Ja mam wielką nostalgię do tego wyspy terenu. po poranku, szczególnie o poranku, także zaplanujmy wycieczkę. Poradnia jest istotna, tak jak wspomniałeś, poruszamy się po szlakach, na które chcemy wyjść. I one się nie nudzą. No nie mają prawa się nudzić, tak? Bo one rano wyglądają inaczej, po południu wyglądają inaczej, nocą, a mamy
cały rok i praktycznie dokładnie. w każdy dzień może być to inne Jest czym miejsce. wybierać i każdy sobie coś znajdzie fajnego. Tak. Jeżeli poruszyłeś tu jeszcze ten Beskid Wyspowy, to jeszcze dodam, że ten, kto nie wspinał się na szczebel, to nie wie, co to jest wspinanie się. Znaczy może nie wspinanie w sensie takim, jak ty się wspinasz z linami, ale jeżeli chodzi o biegowe czy tam turystyczne wejście, to nie wie, co to życie. Tak jak kozie żebro, no to tak dokładnie. Nie? No, i tak jak tutaj wspominamy, w sumie podcast jest w końcu o bieganiu, także UTM w tej chwili to są najtrudniejsze biegi w Polsce, jeśli chodzi o dystanse przewyższenia. Jeśli chodzi o przewyższenia, właśnie to był mój top, jeżeli chodzi o takie marzenia, nie wiem, w Polsce przynajmniej biegi, udało się zaliczyć te 240, gdzie przewyższenia są tam około 12 000, więc no naprawdę za drugim podejściem to też nie było takie proste i no, daje konkretnie. Tak. W ogóle Beskid Wyspowy, powiem ci tak, jak ja tam kiedyś zaczynałem, bo tam oczywiście to nie było tak, że się od razu rzuciłem na taki dystans, tylko zaczynaliśmy od jakichś mniejszych, krótszych i parę lat to trwało. Ale jak tam pierwszy raz zajechałem, no mówię, gdzie są te góry, wiesz? Beskid Wyspowy się wydaje taki, że jest płasko, górka. Płasko, górka. Tak. Ale właśnie stąd się biorą przewyższenia, bo to nie jest tak jak u nas w Beskidach, że biegniesz na górę i biegniesz sobie żlebem na górze, tylko musisz biec i po prostu te przewyższenia się sumują. Także uważajcie też właśnie, planując sobie te miejscóweczki, trasy, gdzie biegamy, ale na pewno zawsze znajdziecie coś dla siebie. Powiedz mi, tak, są też właśnie różne, tak jak wspominaliśmy, różne sposoby. Możesz na jeden dzień, możesz na noc, możesz długodystansowo, krótkodystansowo. Co byś ty polecił albo co lubisz? Jaki na przykład rodzaj noclegów? Nie wiem, co byś preferował? Schroniska oczywiście dla tych zaczynających zabawę to najlepiej schroniska, bo tam mamy dostęp do cywilizacji, do pomocy, do jedzenia. No tak, nie zraźmy się. Namioting, wiating, pensjonaty. Na dziko, hamaki, no teraz jest opcji multum. No i zadałeś tyle pytań, że właściwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No nie, bo to wszystko... Jednym słowem. No właśnie, jeżeli miałbym odpowiedzieć, co ja lubię, no to wiesz, minimalizujmy to, tak? Ja bardzo lubię spać pod gołym niebem, nawet jak gdzieś tam wyjeżdżamy i wszyscy śpią w schronisku, to ja się rozkładam na hamaku czasami. Oczywiście trzeba to lubić, nie? Jeżeli nie wiecie, co możecie, nie wiecie, jaki macie sprzęt, no to korzystajcie z tej przygotowanej bazy. Jeżeli idziesz na kilka dni, zwróć uwagę na to, co masz w plecaku i co możesz de facto zrobić, bo spanie na dworze to nie jest taka prosta rzecz. Nauczenie się tego systemu, przygotowanie sobie systemu, czy wystarczy karimachta, czy hamak, czy tarp, czy namiot, tak? Co chcesz nosić, po co nosić, tak? Ja jestem minimalistą, ja tego nie ukrywam. I często ograniczam ten ciężar, tak? I ja to znoszę. Czy ty to zniesiesz? Zadaj sobie to pytanie i tak zrób, nie? Jeżeli kontrolujesz coś, to przetestuj to w takich warunkach, w których nie utracisz zdrowia i wtedy będziesz wiedzieć, czy na kilka dni ten system się sprawdzi, tak? Ja osobiście nie noszę ze sobą namiotu. Zresztą zbliża się weekend jak kolejny i też będę akurat próbował gdzieś tam sypiać po krzakach właśnie na hamaku i z tarpem. I trzeba się tego właśnie nauczyć i to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Idziesz na 3 dni, masz inny bagaż. Idziesz na 1 dzień, masz inny bagaż. Dobierz go tak, jak wiesz, że sprawi ci to przyjemność. Dokładnie. A powiedz może rozjaśnić niektórym osobom też takie wątpliwości, jak szukasz informacji o tym, czy i gdzie można spać na dziko, no to czasami te informacje są sprzeczne. No ostatnio gdzieś tam wprowadzono jakieś mapy obszarów, gdzie jest to legalne oczywiście. W niektórych miejscach jest to nielegalne, zresztą niektóre jakby obszary są prywatne. Wiadomo, chociaż może ty o tym opowiedz, a jeżeli ty niego nie powiesz, to ja to dopowiem. Jak się z tym zorientować? Czy nie masz z tym problemu nigdy, że nie wiem, rozbijasz się gdzieś na nielegalu? No cóż mogę powiedzieć? Najwyżej ładnie pytanie. Zrobimy ci na YouTubie taki czarny pasek na oczach, żeby nikt cię nie poznał. Nie wolno, ale można. No właśnie. Wiesz, ja bardzo szybko biegam. I tu bieganie się przydaje w bardzo wielu miejscach. sprawach. Tak jest. Ja jestem zwolennikiem wolności, a nie ograniczeń. Ja też tak. Ale są rzeczy, które trzeba szanować. Ta prywatna własność i szczególnie przyroda, tak? Tam, gdzie nie możemy, bo zakłócamy komuś bytowanie albo czemuś, czy zwierzętom, czy roślinom. No, nie niszczmy przyrody, tak? Jak to robimy, to róbmy to z głową. Wiemy, że nie wiem, czy te przepisy się zmieniły, bo właśnie widzisz, nigdy tego nie śledziłem, nie traktowałem tego zbyt poważnie. I zazwyczaj jak korzystamy
z takiego spania to ja nie śpię po parkach narodowych ani po no, jakichś rezerwatach. Tego właśnie unikajmy, jakieś tam obszary chronionych gatunków i tak dalej. Nie? Tak, dlaczego o tym wspomniałem? Bo wiem, że się miała zmieniać ustawa, nie wiem czy się zmieniła, bo ogólnie biwakowanie poza miejscami do tego przeznaczonymi było kiedyś zabronione. Jeżeli jest dalej, to jest, ale wiem, że jest bardzo mocne parcie na to, żeby tą ustawę rozluźnić. Liczę na to, że to się stanie. No to jest to, o czym wspominałem właśnie, coś tam się ruszyło w temacie, też nie jestem jakby zagłębiony, ale coś się ruszyło, jest ogólnie tak, że przeszło, że możesz biwakować w lesie, na tych obszarach są jakieś mapy, które jakby rozszerzyły te miejsca, które nie są wykluczone tak, z tego biwakowania. Coś tam się dzieje w tym temacie. No, ale też nie siedzę, także jak coś to sobie googlujcie. Tak. No uważajcie, sprawdzajcie, trzeba spać w miejscach dozwolonych, a jak nie śpicie w takich, to dobrze biegajcie. Czy ja może dodam jeszcze tak, że chyba takim wyznacznikiem tego, czy jesteśmy odpowiedzialnymi turystami i takimi jakby na gapę śpiochami w danym miejscu, gdzie jesteśmy gośćmi tak na dobrą sprawę, jest to, że jakby rano zbierając swój barłuk, namiot czy hamak, żeby to miejsce, które zostałeś, wyglądało dokładnie tak samo, jak je opuszczasz, czyli nie zostawiamy śmieci, nie niszczymy jakichś, nie wiem, oczywiście natury, drzew, sprzątamy po sobie, po prostu. My tam jesteśmy gośćmi, tak. Zachowajmy tą naturę właśnie tak w takim pięknie i w takim stanie, jakśmy ją zastali, bo później jak drugi raz tam przychodzimy, też chcemy, żeby tak to ładnie wyglądało, nie? No dokładnie, nie? Żądać czystości zachowałem sam, także wróćmy do takich haseł. Dobra, ja myślę, że mniej więcej chyba przybliżyliśmy wam troszeczkę tematykę fajnych miejscówek górskich w Polsce do biegania, albo też do spania, do hamakowania, albo później do uciekania stamtąd. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Dobra, to jeszcze to może na zakończenie tak troszeczkę negując te piękne miejsca, czy oprócz Krupówek w Zakopanem mógłbyś wymienić takie miejsce, którego byś nie polecał do biegania po górach? Zdarzyło ci się gdzieś tak powiedzmy, tu jest po prostu mega. Znaczy ja na przykład ze swojej strony mogę, uprzedzając twoją odpowiedź, mogę powiedzieć, że chyba im człowiek dłużej biega i bardziej w te góry ciągnie i bardziej chce poczuć tą naturę, tym po prostu bardziej unika tych szlaków zatłoczonych, najbardziej popularnych. Nie? No sam odpowiedziałeś No to musisz teraz coś innego jeszcze wymyślić. Musisz dopowiedzieć coś. No ja już poniekąd odpowiedziałem, unikajcie miejsc, gdzie są asfalty, tak? Wybierajcie dziką przyrodę. Ja zazwyczaj tak wybieram takie miejsca, tak? Tam, gdzie jest niewiele ludzi. A poza tym właściwie nawet te Krupówki nie są złe, tak? Jak biegniesz o wczesnej porze, no tam nikogo nie ma. Także pięknie widać architekturę całego Zakopanego. No niektóre budynki są ładne. Sklepy najlepszych marek pozwiedzasz. No nie są niektóre, wiesz, zabudowania, architektura tutaj stylu zakopiańskiego jest fantastyczna, także niektóre rzeczy można pooglądać, tak, i podziwiać nawet na Krupówkach. Natomiast unikać zatłoczonych miejsc, unikać asfaltów, ja tego nie lubię. Jak jestem w górach, to jestem w górach i tam jest pięknie, także nie powiedziałbym, żeby odradzać. Okej, czyli tym miłym akcentem i tą takim podsumowaniem, że jak się jest w górach, to się jest w górach, tym odkrywczym stwierdzeniem zakończmy naszą deliberację. Białe jest białe, tak czarne jest czarne. Nikt nam nie mówi, że białe jest czarne. Dobra, nieważne, nie brnijmy w ten temat. Ach, ta szarość. Okej, dzięki wielkie Seba. Mamy nadzieję, że was troszeczkę zainspirowaliśmy, podaliśmy wam parę jakichś pomysłów chociażby na jakieś dłuższe weekendy, wypady, pierwsze spotkania, doświadczenia biegowe w górach. My jak widzicie biegamy po górach, śpimy po górach, gubimy się w górach i żyjemy, jesteśmy szczęśliwi, więc to wszystko jest też dla was dostępne tuż za miedzą. Dzięki wielkie i do następnego odcinka. Bawcie się dobrze. Zakramecko, piknie mamy te nasze góry, nic tylko se po nich pogonić. Hehehe! Mam nadzieję, że przekazaliśmy wam dzisiaj trochę górskiej inspiracji, bo po pierwsze, góry to góry i kropka, z tego nie da się wyleczyć. Po drugie, czy w Polsce, czy za granicą, wszędzie znajdziecie piękne górskie zakątki warte odwiedzenia. Po trzecie, nasze Beskidy, Bieszczady, Sudety, Tatry, Jura, można by długo wymieniać, więc naprawdę jest w czym wybierać i każdy znajdzie coś dla siebie. Po czwarte, biegaj po górach po swojemu. Może to być szybki trening, nocne po halach, buszowanie, kilkudniowy tur po schroniskach, szlaki krótko lub długodystansowe, cokolwiek. Po piąte, w górach poczuj wolność, bliskość natury, prześpij się w namiocie, wiacie, hamaku, odkryj nowe szlaki, poznaj ludzi gór. Po prostu leć w góry i już.
To by było na tyle. Będę Was wypatrywać na szlakach. Hej Kugorowi, do usłyszenia.